To jest Yamaha G-Master GOB 2701 QSC-B1 Titan Falcon Tandem OLED. Świetna nazwa, ale ten monitor jest naprawdę ciekawy, bo nie dość, że jest to pierwszy OLED od Yamy, to weszli oni na ten rynek naprawdę na grubo, ponieważ na dzień, kiedy to nagrywam, jest to najtańszy monitor na właśnie panelu Tandem WOLED. Ma 27 cali, 1440p, 280 Hz odświeżania i ma wszystkie największe fundamentalne zalety tego panelu, jak i niestety również jego wady. Oraz pod pewnymi względami widać, że to jest pierwszy OLED od Yamy. Tak więc sobie o tym wszystkim porozmawiajmy. A wy subskrybujcie, łapkujcie i podbijajcie materiał, jeśli on wam się spodoba, bo to naprawdę nam pomaga. Przejdźmy szybko przez to, co widać na zewnątrz, aby jak najszybciej zanurzyć się w tym naprawdę wyjątkowym panelu. Dostajemy tutaj pełnoprawną podstawę, która pozwala nam na regulację w pełnych płaszczyznach, a kiedy popatrzymy sobie na porty, to dostajemy tam dosłownie cały zestaw. W tym, co bardzo ciekawe, port USB-C aż 65W, więc jest to niezłe mrugnięcie okiem dla osób, które chciałyby pod ten monitor podłączyć chociażby laptopa. Wśród tych portów widzicie jeszcze kwestię zasilania, ponieważ zasilacz dostajemy tutaj zewnętrzny i ja osobiście uważam to za plus, zwłaszcza jeśli chodzi o monitory OLEDowe. Istnieje korelacja między temperaturą naszego sprzętu a kwestią wypalania, więc im więcej ciepła jesteśmy w stanie wyrzucić poza ten monitor, tym po prostu lepiej. Jednak ten zasilacz ma akurat jeden minus, ten kabel jest zaskakująco krótki. Ale my podłączmy wreszcie ten sprzęt do komputera i dokładnie przetestujmy, co tutaj dostaniemy. Zaczynamy od kolorów, później porozmawiamy sobie trochę o jasności, następnie porozmawiamy sobie o pewnych problemach z nierównomiernością, aby przejść do HDR-u i do grania. Po rozkładzie spektralnym od razu widzimy, z czym mamy do czynienia, a fabrycznie, kiedy pierwszy raz włączymy ten monitor, to od razu dostaniemy po oczach jego przeogromnym wręcz gamutem, ponieważ fabrycznie ten monitor nie tyle pokrywa standard sRGB, on z niego bardzo mocno wychodzi. Ba, ten monitor praktycznie 100% pokrywa standard DCI-P3 i nawet jeszcze bardziej z niego wychodzi. A wynika to właśnie z tego, że panele Tandem WOLED są w stanie uzyskać znacznie czystszy kolor zielony i czerwony, co pozwala im uzyskać znacznie lepszą saturację przy wysokiej luminancji, co zwłaszcza docenimy w HDR-ze, ale w SDR-ze niektórzy też coś takiego po prostu lubią. Fabryczna temperatura barwowa jest naprawdę dobrze dostosowana, jest ona bardzo bliska punktowi D65, ale kiedy ogólnie popatrzymy sobie na przekonanie barw na tym sprzęcie prosto po wyjęciu z pudełka, no to ono jest bardzo wysokie, co wynika właśnie z tego, że monitor pokazuje nam jego pełny gamut, kiedy my jesteśmy w SDR-ze, więc widzimy tak naprawdę treści w sRGB. Bardzo ładnie widzimy zarówno w przekonaniu barw, czy oczywiście w teście saturacji, że te kolory im bardziej nasycone, tym bardziej ten monitor tak naprawdę wypycha na zewnątrz i tym bardziej je przekamuje. Ja zawsze mówię, że jeśli wam się podobają tego rodzaju bardzo przekomane, przesycone kolory, to super, ale zwłaszcza w przypadku monitorów QD-OLED, jak i paneli Tandem WOLED, moim zdaniem to pokrycie i ta saturacja jest po prostu tak przeogromna, że bardzo polecam z tego rodzaju monitorów skorzystać teoretycznie zgodnie ze sztuką. Tym bardziej, że jest jeszcze jeden bardzo ważny temat, o którym po prostu musimy wiedzieć. Jeśli w SDR-ze korzystacie z takich monitorów na ich pełnym gamucie i widzicie bardzo wysokie przekomanie barw, bardzo wysokie przesycenie, to kiedy przełączycie taki monitor w tryb HDR, ten obraz może wam się wydawać wręcz wyblakły. Jednak on wyblakły w ogóle nie jest. Po prostu w HDR-ze będziecie widzieć znacznie bardziej poprawnie oddane barwy. Tak więc zwłaszcza w monitorach, które realnie bardzo dobrze mogą wykorzystać HDR, trzeba po prostu o tym wszystkim wiedzieć. Zostając jeszcze przy ustawieniach fabrycznych, musimy spojrzeć na gammę, bo ta wygląda bardzo obiecująco. Stara się ona bardzo blisko podążać za gammą 2.2 i owszem, jest ona odrobinkę od niej jaśniejsza, ale to przekowanie jest tutaj i tak bardzo niskie. I zostając jeszcze przy tym teście, od razu zmierzyłem najciemniejsze wartości, aby zobaczyć, czy monitor miażdży czerń i na szczęście monitor ten nie ma z tym problemu. Ale paradoksalnie ma problem troszeczkę odwrotny. Mianowicie jesteście w stanie zauważyć w tym teście, że akurat wartość RGB 555 jest mimo wszystko troszkę bardziej rozjaśniona niż powinna być. No ale dobra, co oznacza teoretycznie używanie takiego monitora zgodnie ze sztuką? Oznacza wykorzystanie specjalnego trybu sRGB, który ma spowodować, abyśmy otrzymali możliwie jak najmniejsze przekomanie barw. I na szczęście taki tryb w tym monitorze jest, ale ma pewne problemy. Po pierwsze, z jakiegoś powodu ten tryb znajduje się w ustawieniu temperatury barwowej w menu tego monitora, ale niech im będzie. Kiedy włączymy sobie ten tryb sRGB, to zauważymy, że klamp do standardu sRGB jest po prostu świetny, ale niestety ten tryb ma duży problem z temperaturą barwową. Przynajmniej na moim egzemplarzu, zwłaszcza czysta biel, niestety jest popchnięta dosyć mocno w stronę żółtego, czyli ten monitor jest po prostu troszkę bardziej żółtawy. Kiedy popatrzymy sobie na przekomanie barw, to samo przekomanie kolorów jest dosyć niskie, bo ono wynosi tam okolice 2, co jest naprawdę dobrym wynikiem, ale i tak widzimy, zwłaszcza po temperaturze barwowej, że to wszystko jest kopnięte w stronę żółtego. Zwłaszcza widzimy to na teście saturacji. Tak więc to przekomanie barw w sprzęcie, moim zdaniem, tej klasy, za takie pieniądze,
powinno być po prostu lepsze. I trochę nie rozumiem, dlaczego fabrycznie ten monitor ma naprawdę świetnie dostosowaną temperaturę barwową. Jak za chwilę zauważycie, w HDR-ze naprawdę również bardzo dobrze pod względem barw będzie wyglądał, ale ktoś chyba zapomniał o trybie sRGB, który po prostu w moim przypadku jest trochę bardziej żółtawy. Normalnie w coraz większej ilości monitorów tej wysokiej klasy możemy na szczęście temperaturę barwową w takim trybie dostosować, ale niestety nie tutaj. Kiedy mamy włączony tryb sRGB, to gdy będziemy chcieli zmienić temperaturę barwową na tym sprzęcie, to moment, w którym po prostu klikniemy na przykład zmianę koloru czerwonego, ten monitor od razu przełącza się na swój natywny, ogromny gamut i raz jeszcze pokazuje nam bardzo wysokie przekomanie barw. Jedyne co, będąc w tym trybie sRGB, możemy zmienić to tak zwany odcień oraz saturację, ale chociaż te ustawienia mają wpływ na kolory na naszym sprzęcie, to niestety nie mają żadnego wpływu na temperaturę barwową, więc temperatura barwowa w tym sRGB jest taka, jaką dostaniecie prosto po wyjęciu z pudełka. I niestety, ale w moim przypadku ona jest troszkę bardziej żółtawa. Na szczęście istnieją pewne sztuczki, żeby to teoretycznie obejść i nazywają się one albo Windowsowym ACM-em, albo oprogramowaniem o nazwie No Video sRGB, który jest w stanie szczytać pewne wewnętrzne wartości jakby w środku naszego monitora, aby spowodować taki globalny klamp do standardu sRGB i jednocześnie pozwoli nam to nadal zmieniać temperaturę barwową. Tylko czy to tutaj działa? Wróciłem więc do ustawień fabrycznych, włączyłem No Video sRGB i widzimy następujące rzeczy. Niestety, ale ten klamp nie jest idealny, a to oznacza, że wartości, które są jakby wewnątrz tego monitora, niestety nie są perfekcyjne. Włączając No Video sRGB mamy jednak klamp, który troszeczkę wychodzi ponad standard sRGB i mimo tego, że przekomanie barw w tym trybie jest mniejsze niż na tym standardowym trybie sRGB, to niestety nie możemy tego dostosować tak perfekcyjnie, tak dobrze, jakbyśmy tylko i wyłącznie chcieli. Tak więc jeśli ktoś z Was chciałby kupić ten monitor i chciałby się na przykład bawić na nim jakoś w grafikę tak troszkę bardziej profesjonalnie, no to niestety, ale najlepiej będzie zainwestować w jakiś kalibrator, samemu stworzyć profil ICC pod nasz własny sprzęt i wtedy stworzyć możliwie jak najlepszego klampa, albo po prostu wtedy korzystać z poprawnego color managementu. Przejdźmy teraz do bardzo ważnego tematu, jakim jest jasność. Na razie w SDR-ze, później porozmawiamy o HDR-ze, gdzie ten monitor po prostu się odblokowuje i pokazuje nam 100% swoich możliwości. Więc jak to wygląda? Spójrzcie proszę na wykres jasności tego monitora w zależności od wielkości okna, które mierzyłem, kiedy cała reszta jest idealną czernią. Widzicie tutaj, że maksymalnie ten monitor dla mniejszych planż jest w stanie uzyskać nawet okolice 550 nitów, zaś dla pełnego ekranu uzyskuje on okolice 330 nitów, co jest wartością naprawdę bardzo dobrą. I na dzień, kiedy to nagrywam, jest to najjaśniejszy OLED, jaki istnieje, jeśli chodzi o wykorzystanie typowo w SDR-ze, czyli do takiego zwykłego, codziennego użytku. Panele OLEDowe poprzedniej generacji uzyskiwały około 250 nitów maksymalnej jasności pełnego okna, a aktualnie mamy nawet dostęp do paneli jeszcze tańszych, zwłaszcza jeśli chodzi o panele QD OLED, które są ograniczone do 200 nitów. Tak więc te 330 nitów to jest naprawdę bardzo dobra wartość. Ale niektórzy z Was od razu zauważyli, że mamy tutaj widoczną fluktuację jasności, czyli jakieś mniejsze białe okno jest jaśniejsze od pełnego ekranu. O co w tym chodzi? Wiele monitorów OLEDowych, zwłaszcza w trybie SDR, ma coś takiego, co nazywa się jednolitą jasnością. I to jest specjalna funkcja, po której włączeniu monitor zawsze utrzymuje taką samą jasność, niezależnie od tego, co dzieje się na ekranie. Czyli jeśli ten monitor taką funkcję by posiadał, to on zawsze uzyskiwałby maksymalnie 330 nitów, niezależnie od tego, co mierzymy, co widzimy na tym sprzęcie. Ale ten monitor takiej funkcji nie posiada i ja osobiście tego po prostu nie rozumiem. Aktualnie w SDR-ze dochodzi do czegoś takiego, że w zależności od tego, jak jasny jest cały Wasz ekran, będziecie widzieć troszkę fluktuacji jasności Waszego sprzętu. W takim znaczeniu, że jeśli przykładowo jesteście na Discordzie albo oglądacie sobie jakiegoś YouTube'a, macie jakąś ciemniejszą scenę i tylko i wyłącznie bardzo mało, na przykład jakiejś bieli, to ta biel będzie zauważalnie jaśniejsza, niż gdy zrobicie Alt-Tab i przejdziecie na przykład na jakiś biały dokument, który zakryje cały Wasz ekran. Wtedy ta biel będzie zauważalnie ciemniejsza. I to jest coś, czego wiele osób po prostu nie lubi. Dlatego też wiele OLEDów posiada właśnie tę specjalną funkcję jednolitej jasności, która eliminuje problem z fluktuacją tej jasności właśnie. Tutaj czegoś takiego po prostu nie ma i moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dziwna decyzja, która raczej wynika po prostu z tego, że IAMA po prostu jeszcze nie ma doświadczenia w tym rynku OLEDowym. Chciałbym, o ile oczywiście się da, aby to była funkcja, która znalazłaby się w tym monitorze w jakimś następnym oprogramowaniu. Na dzień, kiedy to nagrywam, ten monitor nie ma żadnego oprogramowania do pobrania czy do aktualizacji, więc nie wiem, czy będzie miał w ogóle funkcję aktualizacji oprogramowania, ale praktycznie wszystkie inne monitory z tej półki cenowej, które przetestowałem, coś takiego posiadają, więc mam nadzieję, że i tutaj jakieś poprawki z czasem jeszcze się pojawią. Propos jasności, to popatrzmy sobie jeszcze na kontrast i zobaczmy, jak ten monitor wygląda w codziennym użytkowaniu w jasnym pomieszczeniu. Kontrast tego sprzętu jest nieskończony, ponieważ jako, że
to jest OLED, to piksele dosłownie fizycznie mogą się wyłączyć i nie emitować żadnego światła. Zaś jeśli chodzi o wykorzystanie tego rodzaju sprzętu w jasnym pomieszczeniu, to panele tandem WLED są zdecydowanie na razie najlepszymi panelami do tego rodzaju zastosowania, ponieważ jednocześnie mamy najwyższą jasność w SDR-ze, zarówno jeśli chodzi o jasność mniejszych detali, jak i o jasność całego okna, ale przede wszystkim panele tandem WLED najlepiej radzą sobie z rozjaśnieniem czerni, kiedy pada na nie jakieś zewnętrzne światło. Porównując to, jak czerń wygląda na tym monitorze do mojego panelu QD-OLED, no to jest naprawdę duża, zauważalna różnica. Tak więc jeśli szukacie OLEDa, który możliwie jest jak najbardziej uniwersalnym OLEDem i jak najlepiej ma również działać w jakimś jaśniejszym pomieszczeniu, no to trafiliście właśnie na niego i nazywa się Tandem WOLED. Propos codziennego użytkowania musimy jeszcze rzucić okiem na kąty widzenia i na subpiksele. Kąty widzenia są topowe, praktycznie tylko i wyłącznie panele QD-OLED wypadają pod tym względem nawet trochę lepiej, ale to nie ma zbyt dużego znaczenia w przypadku monitorów 27-calowych. Zaś jedna rzecz naprawdę ma znaczenie, jeśli chodzi o codzienne użytkowanie, a chodzi tutaj o subpiksele, ponieważ na tym panelu nadal mamy piksel czerwony, zielony, niebieski, ale mamy również subpiksel biały. Z tego względu, że na tym monitorze mamy nietypowy rozkład subpikseli, to natywnie Windows będzie nam pokazywał czcionkę, która jest po prostu troszeczkę bardziej rozmazana, gorzej pokazana, czasami będzie widoczny jakiś color fringing, a czasami będziemy widzieć, że jakiś bardzo mały font nie jest tak czysty, tylko troszeczkę bardziej poszarpany niż powinien być. I to jest coś, o czym po prostu trzeba wiedzieć, zwłaszcza jeśli na takim monitorze naprawdę dużo planujemy pracować z jakąś czcionką. Jest to temat niezwykle subiektywny i mi osobiście przykładowo to praktycznie w ogóle nie przeszkadza, ale jestem też przyzwyczajony do pracowania na monitorze QD-OLEDowym na praktycznie takim samym zagęszczeniu pikseli, jednak jak najbardziej istnieją grupy ludzi, którzy uważają to za dosyć duży minus i wtedy są to osoby, które raczej skaczą już na monitory 27-calowe, ale 4K, albo 32-calowe 4K, bo one również mają wtedy fizycznie większe zagęszczenie pikseli. Przejdźmy teraz do następnego tematu i niestety jest to temat bardzo ważny, bo według mnie to może być największa bolączka paneli Tandem WOLED. O co chodzi? O nierównomierność bardzo ciemnych wartości. W przypadku zwykłych monitorów LCD najczęściej rozmawiamy o nierównomierności czerni. Tam możemy zauważyć problemy z IPS glow, z backlight bleedingiem, czyli takimi wyciekami światła, albo możemy zobaczyć problemy z VA cloudingiem. Na OLEDzie, jako że czerń jest po prostu czystą czernią i nic nie świeci, to żadnych takich problemów po prostu nie ma. Ale niestety OLEDy posiadają problemy z bardzo ciemnymi wartościami. Praktycznie we wszystkich OLEDach zauważymy, że ta szarość, taka bardzo ciemna szarość, ona nie jest jednolita, ale to jest bardzo mały problem, porównując do tego, co niestety pokazało się również na moim egzemplarzu. Żeby to było jasne, egzemplarz, który ja testuję, to jest zwykły monitor z magazynu, taki sam, jaki moglibyście kupić. Tylko co się tutaj pokazało? Kiedy zrobiłem zdjęcia szarości RGB32, to wygląda jeszcze naprawdę dobrze. Jest to czyste, jest to w miarę jednolite. Ale kiedy szedłem już niżej, do RGB16, czyli do naprawdę ciemnej szarości, to niestety na nagraniu jesteście w stanie zauważyć pionowe paski. To dostało nazwę vertical banding. I chociaż nie jest to rzecz, która występuje tylko i wyłącznie na panelach Tandem WOLED, bo może występować na innych panelach również, to niestety, ale przynajmniej patrząc na to, co ludzie piszą na jakichś forach, na Redditach, na Discordach, czy też jak i wy piszecie pod komentarzami w moich filmach, to jest to problem, który wydaje się, że właśnie panele Tandem WOLED dręczy niestety najbardziej. W przypadku mojego egzemplarza niestety jest to rzecz, która jest widoczna podczas użytkowania zwłaszcza wieczorem czy w nocy, kiedy moje oczy są przyzwyczajone do ciemności. Wtedy w jakichś ciemniejszych scenach realnie jestem w stanie zauważyć, że patrząc pionowo na nasz monitor mamy jakieś rzeczy, które są troszeczkę ciemniejsze i troszeczkę jaśniejsze. Dla przykładu, kiedy ostatni raz testowałem panel Tandem WOLED od Gigabyte'a, to tam akurat te wartości wyglądały zauważalnie lepiej. To niestety nie jest zależne od marki, a w pewnym sensie trochę od rzutu monetą. Odkąd pojawiły się panele Tandem WOLED, to minęło już trochę czasu, no i dzięki temu coraz więcej osób jest w stanie te panele kupować. I niestety tego rodzaju problem po prostu może występować. A to, jak on będzie wyglądał na waszym monitorze, tego nie wie nikt. Dowiecie się tego tylko i wyłącznie wy, kiedy taki monitor sobie przetestujecie. Więc uczulam na ten temat, jest to naprawdę bardzo ważny temat, zwłaszcza w przypadku paneli Tandem WOLED. Zwróćcie proszę na to uwagę. Mamy świetną równomierność bieli, świetną równomierność ogólnie ekranu, nie mamy już wreszcie na OLEDach problemu z IPS glow czy VA cloudingiem albo wyciekaniem światła, ale niestety w zamian dostaliśmy problem z nierównomiernością bardzo ciemnych wartości. Przejdźmy wreszcie do HDR-u i tutaj również zobaczymy pewne ciekawostki, jeśli można to tak nazwać. Po pierwsze, kiedy włączymy HDR w Windowsie, to monitor automatycznie nie przechodzi w tryb HDR. Mamy w menu ustawienie o nazwie HDR, które musimy mieć włączone, aby ten HDR w trybie HDR działał poprawnie. Jest to bardzo ważna rzecz i trzeba to obowiązkowo zrobić, bo bez tego obraz wygląda po prostu tragicznie. Ale kiedy już jesteśmy w samym HDR-ze, no to dostajemy naprawdę dużo. Po pierwsze, kiedy popatrzymy sobie na krzywą IETF, która to mówi nam, czy wartości są pokazane w sposób poprawny, czy też są trochę bardziej rozjaśnione albo ściemnione, to zauważymy tam kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, temperatura probowa w trybie HDR jest po prostu świetna, ale samo podążanie za krzywą IETF
już takie idealne nie jest. W zależności od tego, jaką wielkość okna przetestowałem, kiedy cała reszta była czernią, to albo dostajemy pewne jaśniejsze wartości, które są zauważalnie rozjaśnione, albo gdy wykonałem test na 50% ekranie, to tam zauważymy, że pewne już takie jaśniejsze wartości są pokazane w sposób troszeczkę ciemniejszy niż powinny być. Tak więc to podążanie za krzywą ETF niestety perfekcyjne po prostu nie jest. Dużym plusem paneli Tandem OLED jest wreszcie to, że są one w stanie uzyskać znacznie lepszą saturację kolorów przy wysokiej luminancji, porównując do poprzednika, gdzie niestety, ale tak naprawdę biały subpixel robił bardzo dużo roboty i dosłownie nam wybielał pewne wartości. Tutaj możemy zauważyć, że pokrycie w takim standardowym teście 2D jest bardzo dobre. Monitor jest w stanie pokryć 100% standardu DCI-P3 oraz UHD-AP3 i nawet z niego wyjść, pokrywając praktycznie okolice 80% standardu BT2020. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Kiedy popatrzymy sobie dokładnie na saturację tego sprzętu względem standardów, to zauważymy, że ten monitor jest naprawdę akurat pod względem per se barw bardzo dobrze dostosowany, ponieważ przełamanie barw w tym trybie jest zaskakująco niskie. To samo również widzimy w teście Color Match, gdzie akurat dla tych plansz testowych, nawet uwzględniając tak naprawdę luminancję, to przekonanie barw jest bardzo niskie i to jest coś, co naprawdę muszę tutaj pochwalić. Jednak moim zdaniem takim najważniejszym testem, jeśli chodzi o saturację przy bardzo wysokiej luminancji, jest tak zwany test Gamut Ring i dla okna 10% wygląda on właśnie tak. I możecie tam zauważyć, że ten właśnie panel Tandem OLED jest w stanie praktycznie 100% pokryć standard DCI-P3, co jest wynikiem bardzo dobrym, znacznie lepszym niż poprzednik. To nadal nie jest poziom paneli QD OLEDowych, gdzie po prostu fizycznie nie mamy białego subpixela, więc jeśli chcemy tam uzyskać możliwie jak najwyższą saturację przy jak najwyższej luminancji, to po prostu to dostaniemy. Zaś w przypadku tego monitora, te jego najwyższe wartości jasności, do której przejdziemy już za chwilę, on nadal jest w stanie uzyskać, wykorzystując ten biały subpixel. Tak więc nie uzyskamy tutaj przykładowo 1200, 1300, 1400 nitów czystej zieleni albo czerwieni. Ale i tak jest to zdecydowany krok do przodu względem poprzednika, więc przejdźmy wreszcie do jasności. Wykres jasności tego monitora w HDR wygląda następująco. Możecie zauważyć tam, że on fizycznie jest w stanie uzyskać ponad 1400 nitów dla najmniejszego okna. To jest wynik bardzo, ale to bardzo dobry. Ale musicie pamiętać proszę, że to jest test syntetyczny, który pokazuje wam najlepszą możliwą opcję, bo testujemy bardzo małe, czyste, białe okienko, kiedy cała reszta jest idealną czernią. W realnym, zwykłym użytkowaniu czegoś takiego po prostu nie zauważycie. Ale i tak jest to wynik bardzo, ale to bardzo dobry. Tylko co on tak naprawdę nam mówi? Ten wykres mówi nam wprost, że jeśli mamy na ekranie jakieś mniejsze detale i średnia jasność całej reszty ekranu nie jest dosyć wysoka, to ten monitor jest w stanie naprawdę przepięknie podkreślić właśnie te mniejsze detale. Jakieś ogniska, jakieś mniejsze wybuchy, efekty cząsteczkowe, jakąś magię i tak dalej. On realnie jest w stanie uzyskać bardzo wysoką jasność. 800, 900, 1000 nitów, nawet czasami 1100 nitów. I to mam nadzieję bardzo ładnie widzicie w tym właśnie teście, gdzie jestem w stanie wam pokazać przybliżoną, realną jasność na naszym ekranie podczas grania chociażby takiego cyberpunka. Jesteście w stanie tam zauważyć, że to właśnie te małe detale robią to, co mają robić w HDR-ze, czyli mają pokazać wam jak najszerszy zakres tonalny. I ten obraz ma wyglądać możliwie tak, jak wyglądałby w prawdziwym, normalnym życiu. Ale widzieliście przecież ten wykres jasności i postanowiłem dodać do tego testu kilka klatek z pewnych filmów właśnie w HDR-ze, abyście jeszcze lepiej zrozumieli, o co tak naprawdę w HDR-ze chodzi i co tego rodzaju OLEDy są w stanie uzyskać, a czego nie są w stanie uzyskać. To jest Batman w HDR-ze. Cała scena jest bardzo ciemna, ale mamy dwie lampy, które są bardzo jasne i monitor jest w stanie realnie tutaj uzyskać okolice 1100 nitów, co jest wynikiem bardzo, ale to bardzo dobrym. Ale kiedy popatrzycie sobie na tę oto scenę z Lies of P, to zauważycie, że nagle maksymalna jasność tego sprzętu to jest okolice 350 nitów. Tylko dlaczego? O co w tym chodzi? Przez to, że ta scena jest niezwykle wręcz jasna, ona praktycznie cała jest wręcz biała, to monitor po prostu fizycznie nie jest w stanie uzyskać tutaj wyższej jasności, pomimo tego, że ten film tak jakby od monitora wymaga wyższej jasności, no to widzicie tutaj piękne ograniczenie ABL-u. Ta scena jest tak jasna, tak biała, tyle tam jest tak naprawdę jasności, że monitor po prostu fizycznie nie może nic zrobić i pokaże wam praktycznie jasność bardzo bliską 100% bieli tego sprzętu, czyli właśnie okolice 350 nitów. Mam nadzieję, że tego rodzaju przykłady znacznie lepiej pozwolą wam zrozumieć, jak działają OLEDy i co one potrafią, a gdzie są pewne ich ograniczenia. Na szczęście te ograniczenia, które ja wam tutaj pokazałem, no to pokazałem wam najgorszą możliwą opcję i bardzo, ale to bardzo rzadko zdarza się w jakichkolwiek treściach HDR-owych, aby te sceny były tak absurdalnie jasne. W znacznej większości przypadków sceny w HDR-ze będą działać tak, jak to, co widzicie właśnie w Cyberpunku, gdzie mamy standardową, zwykłą jasność ogólnie naszego ekranu, a właśnie te mniejsze detale będą uzyskiwać znacznie wyższą jasność i będą powodować to, że ten ekran jest, tak troszeczkę upraszczając, bardziej 3D, bardziej wyjątkowy. I normalnie w przypadku HDR-ów, jeśli chodzi o monitory OLEDowe, mówię również o innych trybach, które one posiadają, albo o jakichś innych ustawieniach. Tylko że
ten monitor nic więcej nie posiada. Na tym akurat monitorze HDR po prostu możecie włączyć albo wyłączyć. Nie ma żadnych innych trybów, co raz jeszcze jest naprawdę dziwną decyzją i nie rozumiem do końca, dlaczego ten monitor przykładowo nie posiada jakiegoś trybu HDR True Black 500, bo on przecież jest w stanie uzyskać te wartości, a wtedy dla pewnej grupy odbiorców mógłby to być tryb, który byłby po prostu nawet przyjemniejszy do użycia, zwłaszcza wieczorem czy w nocy. Tutaj po prostu tego nie ma. Tak więc przetestowałem dosłownie wszystko, co mogłem, jeśli chodzi o HDR na tym sprzęcie. Przejdźmy wreszcie do grania. Zaczynamy od input lagu, który to zmierzony jest świetny i jest taki, jakiego bym się spodziewał po monitorze na tym odświeżaniu. Następny temat to czat reakcji pikseli, który na tym OLEDzie, jak praktycznie na wszystkich innych OLEDach, które ostatnio testowałem, jest niemalże natychmiastowy. Ten czat reakcji pikseli jest bardzo szybki, a za poruszającym się uflutkiem nie widzicie praktycznie jakiejkolwiek smugi. I tutaj bardzo ważna uwaga, od ostatniego filmu zacząłem robić testy UFO na dwukrotnie większej prędkości. Tak więc ten ufoludek porusza się teraz znacznie szybciej i dzięki temu lepiej będziemy w stanie zauważyć jakieś różnice na innych monitorach przyszłości. Następny bardzo ważny temat to synchronizacja. Ja mam kartę od Nvidia, więc przetestowałem G-Synca i niestety nadal widoczne jest migotanie najciemniejszych wartości, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy mocniejszą fluktuację klatek. To jest coś, co po prostu widzę normalnie moimi oczyma i niestety jest to ogólny problem paneli OLEDowych. Zaś jeśli chodzi o podłączenie takiego monitora do konsoli, to jest on w stanie zaakceptować sygnał 4K 60 Hz z VRR-em albo 1440p 120 Hz. I jeśli chodzi o granie, to tak naprawdę ja nie muszę tutaj nic więcej dostawać, ponieważ mamy fantastyczne odświeżanie, fantastyczny input lag, możemy mieć tutaj fantastyczne kolory i bardzo wysoką jasność w HDR-ze, albo sensowny powiedzmy tryb sRGB i niskie przekomanie w SDR-ze, oraz nadto wszystko, jeśli chcemy też grać w jakimś jaśniejszym pomieszczeniu, no to mamy tutaj bardzo wysoką jasność w SDR-ze oraz możliwie najlepsze działanie z rozjaśnieniem tej czerni. Tak więc gra się na tym sprzęcie po prostu świetnie. Tak więc czas na podsumowanie i porozmawianie w ogóle o konkurencji. A konkurencji na panelu Tandem OLED nadal jest mimo wszystko bardzo mało. Sam osobiście miałem okazję przetestować 1 GB na tym samym panelu i na dzień, kiedy to nagrywam, gigabajt jest o około 300 zł droższy od tej Yamy, a ta Yama kosztuje okolice 2000 zł. I moim zdaniem ta Yama musi być od gigabajta troszkę tańsza, ponieważ widać, że jest to monitor, który jest trochę mniej dopracowany. Są tutaj rzeczy, których zdecydowanie mi brakuje, jak na przykład tryb jednolitej jasności w SDR-ze, jak na przykład możliwość zmiany wartości RGB, czyli dostosowanie temperatury barwowej, kiedy mamy włączony tryb sRGB. Dziwi mnie to też, że mamy tutaj jakiś przełącznik HDR-a, co jest praktycznie niewidoczne w monitorach, które HDR po prostu normalnie bardzo dobrze wspierają i brakuje mi tutaj mimo wszystko jakiegoś dodatkowego jeszcze trybu w HDR-ze albo jakichś innych ustawień, które pozwoliłyby ten monitor pod jakimś względem jeszcze lepiej dostosować, bo akurat pod względem barw i temperatury barwowej w HDR-ze on wygląda świetnie, ale pod względem krzywej OTF już niekoniecznie. Oprócz tego ten gigabajt, który ja też testowałem, posiada specjalną funkcję, która jest w stanie realnie troszeczkę zmniejszyć migotanie, kiedy mamy włączonego G-Synca. I to nie jest coś takiego, co całkowicie to migotanie eliminuje, ale jest to coś, na co po prostu warto zwrócić uwagę. Tak więc te 300 różnicy dla mnie tutaj jak najbardziej są wytłumaczalne. I jeśli przykładowo zarówno Yama, jak i gigabajt kosztowałyby dosłownie tyle samo, to ja szedłbym w kierunku gigabajta. Ale jako, że ta Yama jest przynajmniej na teraz zauważalnie tańsza od tego gigabajta, to wygląda to jak bardzo ciekawy sprzęt. Ale sprzęt z pewnymi wadami, które mam nadzieję, że w tym materiale Wam jak najlepiej pokazałem. Zwłaszcza z jedną, największą wadą, czyli według mnie niestety z tym vertical bandingiem. To jest coś, o czym musicie wiedzieć i coś, co niestety musicie na swoim własnym egzemplarzu przetestować. Zobaczyć, jak to wygląda i zobaczyć, czy Wam to realnie, normalnie przeszkadza. I pamiętajcie też proszę, że cała reszta rynku monitorów OLEDowych, zwłaszcza tych 27-calowych, który to jest rynkiem najpopularniejszym, jeśli chodzi o OLEDy, on ciągle się zmienia i ciągle tak naprawdę tanieje. Teraz, kiedy wszedłem sobie na Morele, żeby sprawdzić aktualnie ceny monitorów, to OLEDy jesteście w stanie już znaleźć nawet za okolice 1350 zł, co jeszcze pół roku temu było wręcz nie do pomyślenia. Oczywiście wtedy mówimy o najtańszych panelach QD OLED, które mają 200 nitów, które zdecydowanie gorzej będą wyglądać w jasnym pomieszczeniu i które będą miały zauważalnie większy problem z rozjaśnieniem tej czerni, ale wieczorem czy w nocy, a to właśnie wtedy OLEDy pokazują 100% swoich możliwości, nawet taki panel za te 1300 zł z groszem będzie wyglądał fantastycznie. Tak więc tutaj w przypadku paneli Tandem OLED dopłacamy po to, aby mieć jeszcze wyższą jasność zarówno w SDR-ze i HDR-ze, jeszcze lepsze działanie z rozjaśnieniem czerni, a to łączy się w to, iż są to panele najbardziej uniwersalne i najlepiej działające w ciągu dnia, porównując do innych paneli OLEDowych, ale nad to wszystko mamy oczywiście jeszcze 280 Hz, topowy input lag, bardzo dobre pokrycie, no i jeszcze wyższą jasność szczytową w HDR-ze. Tak więc ogólnie, fundamentalnie to jest świetny panel, tylko za ten panel nie odpowiadała Yama, a po prostu LG, którzy ten panel zrobili. Zaś Yama odpowiadała za inne rzeczy i tutaj akurat widzę pewne rzeczy, które są po prostu do poprawy. I mam nadzieję, że Yama na bazie tego swojego pierwszego OLEDa dużo się nauczy. I mam nadzieję, że od następnego razu nie będzie już tych pewnych problemów, o których wspominałem tym razem. Tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się jak najbardziej podobał. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa.